Czy każdy może uwodzić głosem? Niektórzy lubią takie kobiety wam. Zaśpiewać idealny dźwięk w idealnym czasie. Są takie legendy, że śpiewacy w czasie śpiewu mogą przeżywać orgazm. Wielu dziennikarzy radiowych stara się mówić bardzo takim uwodzicielskim głosem. Będziemy używać głosu świadomie. Kwestia koloru, barwy głosu, że jeden mówimy, że jest piękniejszy, drugi uważamy, że jest brzydszy. Raz, że to jest kwestia gustu, a jeżeli chodzi o takie obiektywne podejście do tematu, to jestem przekonany, że każdy głos wydobyty w optymalny sposób, czyli wydobyty w kształcie takim, jak dostał od Boga, czy z nieba, czy od natury, czy optymalny dźwięk, który może z siebie wydobyć, zawsze będzie piękny. Jeżeli do tego dźwięku dodamy już swego wyobrażenia na temat tego dźwięku, bardzo często powtarzam moim uczniom, moim studentom, przyjaciołom, śpiewającym i kolegom, że dźwięk idealny nie potrzebuje naszej ingerencji. I mówię, nie obrażajmy ideału własnymi wyobrażeniami, bo każde takie wyobrażenie wrzucone do idealnej formy tę formę zepsuje. Jeżeli chodzi o takie masowe szaleństwa i odbiór wybitnych śpiewaków, piosenkarzy, powiedzmy tak jak Presley śpiewał, kobiety mdlały, szalały, Kiepura, jak przyjechał do Polski, to na lotnisku parę tysięcy ludzi go witało, wyprzęgali konie z dorożki, obywatele Warszawy ciągnęli go po Starym Mieście, wychodził na balkon i śpiewał, powiedzmy, Michael Jackson, jakie budził emocje. Oprócz tego, że byli wspaniałymi artystami o gigantycznym historycznym potencjale, to myślę, że tutaj swoją robotę zrobił PR i byli takimi naprawdę wielkimi celebrytami. Kiepura pierwszy, potem Presley, a Michael Jackson jakby na tym doświadczeniu tych wszystkich poprzednich zrobił jakby największą medialną karierę. I to jest trochę tak, jak pokazujemy kogoś w telewizji. Kiedyś jeden z szefów TVN-u, w którym pracowałem, powiedział, że jeżeli będziemy codziennie pokazywać żyrandol co 5 minut na wizji, że jest wybitny, że jest wyjątkowy, że jest wybitny, jest wyjątkowy. Za chwilę zaczynamy myśleć o tym żyrandolu, że jest wybitny i wyjątkowy i za chwilę zaczniemy się do niego modlić. Taka jest psychika człowieka. Czy każdy może uwodzić głosem? Czy każdemu może się to udać? Jeżeli nauczy się śpiewu, jeżeli zdobędzie wyższe umiejętności niż przeciętne posługiwania się głosem, czy może mu się to udać, że będzie hipnotyzował, wprawiał w zachwyt tłumy, że ludzie będą czuć się, jakby dusza ich wylatywała z ciała i będą bliscy ekstazy. Jeden głos czyjś oddziałuje na kogoś, a na kogoś drugiego nie oddziałuje. Tak jak mówi takie trywialne polskie porzekadło, każda potwora znajdzie swego amatora. Jeżeli spełnimy wszystkie warunki, że ktoś nauczy się posługiwać głosem ponadprzeciętnie, pozna te tajniki śpiewania, pięknego śpiewu, używania prawidłowej techniki, to czy każdy może uwodzić? Być może znajdzie swojego amatora, który zakocha się w jego śpiewie, a może dojdzie do tak potężnego potencjału, że będą szaleć i mdleć tłumy, gdy będzie śpiewał. Myślę, że jeżeli uda mu się dotknąć tego boskiego wymiaru w muzyce, czyli jak ja to nazywam, zaśpiewać idealny dźwięk w idealnym czasie, co stwarza nam idealną muzykę, to ta muzyka
komunikuje się takim tunelem prosto z serca do serca i słuchacz, i wykonawca są szczęśliwi, są spełnieni. Umiejętność dotarcia do prawdy w sztuce, która wywołuje takie, a nie inne emocje, które kontaktują się z odbiorcą w sposób absolutny, idealny, daje nam to wrażenie łączenia się, nie wiem, ze wszechświatem, z Bogiem, z uniwersum, jak zwał, tak zwał, w każdym razie z czymś idealnym, które to wrażenie tak samo dotyka i porusza człowieka, który śpiewa, czy gra na instrumencie, czy mówi, czy rzeźbi, maluje. I tak samo tego odbiorcę, że odbiorca łączy się z twórcą, a twórca z twórcą stanowi to wszystko stanowi jeden zbiór. Czy artysta, który śpiewa, śpiewak, czuje, że dotyka prawdy, że dotyka takiego absolutnego piękna. Miałem parę razy w życiu takie odczucie, jak śpiewałem głosem sopranowym z wybitną orkiestrą. Były takie sytuacje, na przykład w Londynie, w Covent Garden, że śpiewaliśmy tak subtelną, delikatną nutę i czułem, że wchodziłem w jakąś taką czasoprzestrzeń, śpiewając tak. Że czułem taką jakąś więź ze Stwórcą i słyszałem taką absolutną ciszę z sali, że wszyscy weszli ze mną w ten świat, w który ich poprzez swój śpiew wciągnąłem. I to było takie bardzo magiczne odczucie. Niewiele razy mi się to w życiu przytrafiło, ale parę razy doznałem tego cudownego współistnienia ze wszechświatem poprzez mój śpiew. Są takie legendy, że śpiewacy w czasie śpiewu mogą przeżywać orgazm. Myślę, że taki, który przeżywa orgazm w czasie śpiewu, to nie mógłby pięknie śpiewać. No, albo orgazm, albo śpiew. Na czymś trzeba się skoncentrować. Zdarzyło mi się, że śpiewałem takie inscenizacje, w których leżała przede mną prawie naga, piękna kobieta. Do głowy mi nie przyszło nawet, żeby się podniecić. Byłem tak skoncentrowany na śpiewie, że nie widziałem, że jest piękna, ani że jest naga i że jeszcze gra przede mną, że mnie pożąda i pragnie. Więc nie wyobrażam sobie takich, że jakby prywatnych, osobistych doznań fizjologicznych jak orgazm na scenie. Nie wyobrażam sobie tego. Jeżeli chodzi o używanie głosu w mowie i wpływ na kontakty międzyludzkie, czy można uwodzić głosem mówiąc, z pewnością tak. Wielu dziennikarzy radiowych stara się mówić bardzo takim uwodzicielskim głosem, tak żeby wszystkie panie zakochały się w tym pięknie brzmiącym basowym głosie. Aktorzy czy speakerzy używają też głosu, manipulując tą impostacją, starając się mówić bardzo ciekawie, bardzo dźwięcznie, głębokim, męskim, pięknie osadzonym głosem i znam takie przypadki, mam takich kolegów, którzy mają tak piękne głosy w mowie. No niestety mnie Bozia takiego nie dała, bo jestem tenorem. Zazwyczaj to basy osiągają takie, że ten głos, jaki pan musi być męski, wspaniale to brzmi, podnieca mnie głos tak brzmiący, basowy. No i jeżeli mówimy o takim sposobie uwodzenia, takim basowym, pięknym brzmieniem, to myślę, że nie można się tego nauczyć, bo jeden ma basowy głos, a drugi ma tenorowy. Tenor uwodzi inaczej,
basu wodzi inaczej. Każdy ma inne częstotliwości, każdy inaczej dociera do ucha, ma swoje alikwoty. Człowiek jest bardziej wrażliwy, jeden jest wrażliwy na niskie tony, na subwoofer, a ktoś inny jest uwrażliwiony i bardziej go podnieca albo wywołuje w nim jakieś emocje, wyższa częstotliwość. Tak samo kobiety. Jedni faceci lubią takie niewinne, delikatne kobiety. Niektórzy lubią takie kobiety wam, które mówią takim cały czas władczym, posesywnym tonem. Nie wiem, czy lubią się bać, czy lubią takie typy. No każdy ma swój typ i każdy znajdzie swojego amatora. Używając w odpowiedni sposób głosu, używając odpowiedniej barwy, możemy zyskać w wielu sytuacjach, w których używanie innego głosu może nam się po prostu nie opłacać. Na przykład, jeżeli zatrzyma nas policjant za przekroczenie prędkości, to używając takiego miłego, nieagresywnego, przepraszającego tonu, możemy wpłynąć na uczucia ludzkie policjanta, żeby dał nam tylko pouczenie, a nie 800 i 9 punktów karnych. Jeżeli chcemy, żeby pani w sklepie dała nam tego lepszego kurczaka, nie z zeszłego tygodnia, tylko tego, który wczoraj nam przywieźli, jeżeli powiemy: proszę pani, czy mogła pani dać ten taki dobry, świeżutki kawałeczek, bo żona wyczuje, że tamten jest stary i nieświeży i będę miał przerąbane w domu. To czy mogłaby pani mi pomóc na poczcie, w sklepie, w tramwaju, w autobusie? Jeżeli będziemy używali tego szlachetnego, miękkiego, życzliwego zabarwienia głosu, to świat będzie lepszy, piękniejszy, będzie dla nas łatwiej i będzie łatwiej dla tych, co nas słuchają. Jeżeli będziemy używać głosu świadomie, to możemy poćwiczyć to, wypracować, nauczyć się mówić tak, żeby świat był piękniejszy, żeby ludzie, którzy nas słuchają, byli spokojniejsi, życzliwsi. Przez sam fakt, że będziemy używać takiej, a nie innej techniki, czyli powiedzmy rozluźnienia oddechu, rozluźnienia ciała, żeby głos nam dobrze brzmiał, to natychmiast ta sylwetka, mowa ciała komunikuje się z odbiorcą na zupełnie innym poziomie i wywołuje zupełnie inny efekt.